Christmas. It's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, tak jak mówiłam, włosy super wolno rosną. 1000 łonów, turbo dużo. 120 000 na same ręce? No to dużo. No. Witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Jedziemy, raczej już jesteśmy na Modgiol. To jest stacja w stronę czego? W stronę Haeundae czy Gwanali i wybieramy się teraz do piekarni, gdzie widziałam naprawdę fajny chleb i chciałam wcześniej go spróbować. Mają też kanapki, więc tam zjemy sobie śniadanie, a potem po prostu wybierzemy się na kawę. Mówię my, dlatego że Klaudia jeszcze ze mną jest. Wczoraj mieliśmy tylko pożegnalną kolację, a dzisiaj jeszcze troszkę czasu nam zostało, więc chcemy jakoś to fajnie zorganizować, porobić coś, bo ostatnio, na przykład wczoraj, plany nam troszkę nie powychodziły, ale dzisiaj już liczymy na to, że będzie fajnie. W ogóle miało się zrobić już zimno, a nadal jest naprawdę ciepło. Jestem pod wrażeniem, jaka pogoda jest teraz w Busan. Taki mało świąteczny klimat, ale stwórzmy go razem. Po prostu stwórzmy go razem. Dobra, idę, bo muszę jeszcze sprawdzić, gdzie ta piekarnia jest. Jesteśmy już z Klaudią na Gwanali, czyli mamy widok na plażę najbardziej znaną w Busan i tam właśnie podążamy, bo usiądziemy sobie na plaży i zjemy, spróbujemy te kanapki, zrobię test smaku, czy się opłaca tam jeździć po chleb i po resztę. Myślę, że tak, wygląda to przepysznie. Wybraliśmy 2 rodzaje, więc będzie co do testowania i mamy Świętego Mikołaja na dachu. Więc super, chociaż nie wiem, co to zaraz... A, sushi! Mamy też tutaj restaurację sushi. Oczywiście jak jesteśmy coraz bliżej Gwanali, to coraz więcej knajpek, jakichś takich fajnych miejsc, żeby usiąść. My później pójdziemy do kawiarni, więc także tam was zabiorę. A czemu my nie przychodzimy, bo ty koleś... Turystka w Busanie. Turystka w Busanie. Nie było nad morzem. Nie, nie dla nas. Dobra, zaczynamy taste check. A, to nie jest taka ciemna, wydawała się, ale to chyba jest bazyliowa pesto. Bardzo dobre. Nie wzięliśmy chusteczek. To pesto, ta szynka, ten ser. A, jeszcze jest... jak to się nazywa? Musztarda. Dijon. Przede wszystkim ten chrupiący chlebek w wierzchu. A, To się nie zdarza w Korei. To wszystko, nawet jak wygląda na twarde, na chrupiące, jest zawsze w większości miękkie. Mimo wszystko. Zajebiście chrupie. O, Jezu, pyszne. Dobrze wyrośnięte. Może trochę mało czuć składniku takiego jak szynka, bo to pesto jest bardzo intensywne. Ale nadal to jest chyba jedna z lepszych kanapek. Nie wiem, czy nie najlepsza w moim przypadku, jak jadłam w Korei. Taka w stylu właśnie bardziej europejskim. No, bo widać nawet jak ona jest złożona, to widać te takie kreseczki, no. No właśnie, jest bardzo pyszna kanapka. W końcu mamy coś, co
nam zasmakowało. Jeszcze mamy do przetestowania i jedną. I co, bierzemy tą jedną teraz, czy? Tak, myślę, że jedno, no. Ona nawet zaparowała, właśnie nie wiem czemu ona zaparowała. Jakby jeszcze nie pakowali tego tak w te plastiki, Ale to jest tak koreańskie, że chyba ciężko to... wyplenić. Plastik. Te kanapki są, trochę przypominają Paris Baguette, te wiesz. Bagiet, ale to jest ciabaty. Mam wrażenie, No. że ona będzie nadal właśnie, Nadal będzie to smak jednak ten bardziej europejski niż... tak, niż taki chleb tostowy z Paris Bagiet. Jest chyba... jak on się nazywa? Ocet balsamiczny. Jest to taka nietypowa, bo ma też marchewkę. Ja widziałam w ogóle w internecie, jak robić te kanapki. Tak? Właśnie z tej, której mam przepis na Dwadzieńczykę. Ona robiła kanapkę właśnie z taką cienko pokrojoną marchewką. To było bardzo popularne w Korei swojego czasu. No dobra, to patrzmy na to. To nie jest takie chrupkie. Myślę, dlatego nie jest takie chrupkie, bo było zapakowane właśnie w ten plastik na początku. To Ale ciabata też się nie utrzymuje długo chrupka. Tak, ale nasza bagietka leżała na zewnątrz bez plastiku, była zapakowana w momencie, kiedy zamówiłyśmy ją. A to jednak było już troszeczkę zapakowane. Nadal jakby samo pieczywo, czujesz smak ciabaty, czyli jest to dobre pieczywo po prostu. Dobre pieczywo i w ogóle połączenie smaku jest bardzo fajne. Tego się trochę obawiałam na początku, w sensie No. tej kanapki. Tak, chciałam ją spróbować, ale czułam, że mogłaby być niewypałem, ale jest spoko. Bo ta marchewka jest marynowana, ona nie jest tak, wiesz. Taką zwykłą marchewkę. No, Serio bardzo smaczne. Okej. Już wiem, że jak przyjadę odwiedzić Martynę kolejnym razem, będziemy tam chodzić. to jest... A, jeszcze jajko jest. I cenowo wcale nie wychodzi tak gorzej na przykład od Paris Baguette. Więc jeżeli już bym miała pojechać, to bym wolała tutaj pojechać niż na przykład do paryskiej bagietki. Wychodzi praktycznie identycznie jak Paris Baguette, ponieważ zobacz, tu mamy 3 takie duże te, No. a tam masz 2 takie. I do one tego są jeszcze mniejsza na tym objętościowo. chickbangu. Dokładnie. O, mi trochę rozmiękła przez ten sos. Ale smak jest bardzo fajny. Ja myślę, że jak będziemy jechać na plażę, to Tak. najpierw zajedziemy tam i weźmiemy kanapki, No, a potem siedzieć na plaży i się... serio. To będzie Bardzo. nasza nowa tradycja. W sensie dodatek do tej tradycji, że musimy pójść na plażę. No. Ta kawa nas tak jeszcze pesto, fajnie. Może będą mieli świąteczne sobie zdjęcia świąteczne razem z Klaudem, jako że to tradycji, to tradycja musi być. One będą się tak fajnie gibać. Ja zdecydowałam jednak, że dzisiaj będę ładna. Zawsze jestem taka sobie, więc dzisiaj mam kokardkę. Christmas, mamy to, Takie. Chyba dużo zasłania. O! to, albo takie świąteczne, a tu jeszcze mamy świąteczne takie, No to właśnie nie wiem. albo takie. To chyba To wydaje jest się chyba fajne. fajne. Takie bardzo takie. Jeszcze jest ostatnie z tych świątecznych. Ale chyba. O nie, nie, kalendarz, to nie. To zabiera ci To? dużo miejsca. No, ja myślę, że to jest fajne. No, robimy. A, printing. A, to jest nasz film. QR kod. Gdzie jest QR kod? A i zdjęcie na tle plaży Guanali też trzeba zrobić razem z tymi. Naprawdę fajnie, byłam tam na randce z moim mężem.
Nie, na pewno. Jesteśmy teraz przed stacją i będziemy się jednak niedługo z Klaudią. Klaudia wyjeżdża, a my po prostu zostaniemy i pojedziemy do mojego męża do pracy na Jondo i tam coś po prostu zjemy. No już nie ma czasu na gotowanie, jutro będę za to gotować papryki nadziewane. Taki jest plan, bo już kupiłam ostatnio mięso i papryki, więc coś takiego zrobimy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? W ogóle przyjechaliśmy stację, więc śmiesznie było. Dobrze, że Klaudia się skumała, że w ogóle mamy wysiadać, bo tak byśmy pojechali chyba dalej. Pojechalibyśmy na Teti, jak to Klaudia skwitowała. Chciałam pojechać na Stare Śmieci na Arendałenkagę, tak mnie ciągnie, chociaż ja pomyślałam, że chyba bardziej ją tam ciągnie niż mnie. Ja już tam ostatnio byłam, to widzieliście, obkupiłam się dla Eliasza kurtki i nie tylko. I teraz zmęczona jestem. Widzieliście, jakie desery lodowe ogólnie można tutaj kupić. To ogólnie jest bardzo duża tradycja w Korei, że właśnie na święta kupuje się takie desery lodowe. Ale nie tylko na święta, ale na przykład na urodziny czy inne takie okazje. Kupuje się takie specjalne desery lodowe i tak, żeby razem świętować. Jeden z właśnie taki torcik na posiedzeniu, bardzo fajne są. My chyba też będziemy planować w ogóle na te święta kupić taki deserek, ale się zastanawiam, czy taki tort lodowy, czy raczej nie kupimy sobie po prostu takich kuleczek, dlatego, że wtedy możemy wybrać swoje smaki, będziemy mogli zjeść to, co lubimy, a nie to, co po prostu ktoś zaproponował nam. Takie desery są fajne, no ale wiecie, trzeba lubić właśnie te dane smaki, a niektóre potrafią być czasami takie nieznośne, jak na przykład mięta z czekoladą. Nie wiem, czy lubicie, ale my nie znosimy, więc raczej nie gustujemy w takich smakach. Eliasz też, bo raz poprosił i potem mój mąż musiał, ja mówiłam, nie kupuj, bo nie będzie lubiał. Później mój mąż musiał cierpieć, płakał kiedy jadł, no ale tak bywa. Dobra, będę kończyła i będziemy się widzieć później, bo muszę jeszcze tu pogadać z koleżanką jeszcze przed jej wyjazdem. To co? On this Christmas night, on 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 Christmas night. Hejka, jako że zadziało się wczoraj coś takiego niesłychanego i niebywałego, jeżeli chodzi o historię Korei, to stwierdziłam, że także chciałabym Wam wyjaśnić, może nie wyjaśnić, bo to nie jest kanał polityczny, to także nie jest kanał taki stricte informacyjny, ani ja nie mam takiej wiedzy, żeby Wam przekazywać wszystko, co się dzieje i co media piszą, ale myślę, że z mojej własnej perspektywy chciałabym Wam przedstawić, co się mniej więcej wczoraj zadziało. Oczywiście to wyjdzie razem z vlogmasem numer 5. W ogóle jestem bardzo, bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które się o mnie martwiły i napisały do mnie na Instagramie albo tutaj na YouTubie, w komentarzach, w
poprzednich vlogmasach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Wiem, że bardzo mocno się przestraszyliście tą całą sytuacją i zmartwiliście, ale jak widzicie, już nie mamy czym się za bardzo przejmować. Sytuacja wróciła do normy bardzo szybko. Znaczy, czy wróciła do normy? Nie jest może to jakąś normą, ale na pewno do jakiejś takiej stabilizacji po około 3 godzinach, jak prezydent Yoon zdecydował się wycofać stan wojenny u nas w Korei. Jak wiecie, ta sytuacja zdarzyła się o 23, około 23:30 i myśmy wtedy właśnie siedzieli razem z Klaudią, z moim mężem po pożegnaniu w restauracji i byliśmy bardzo, bardzo zdziwieni sytuacją. Kiedy ja przeczytałam to na Instagramie, to mój mąż w ogóle się zdziwił i pomyślał, jak jakaś abstrakcja, że mówię o jakimś innym kraju, nie pomyślał, że mówię właśnie o Korei. Tak abstrakcyjnie to wszystko brzmiało, kiedy otrzymaliśmy te pierwsze wiadomości, co się dzieje w Seulu. I oczywiście zaczęliśmy gorąco dyskutować. Na pewno nie było u nas jakiegoś większego strachu, a raczej zdziwienie i takie... I przyszło do nas takie zdziwienie, czy prezydent na pewno dobrze się czuje, doprowadzając do takiej sytuacji, i pewnie dlatego też bardzo szybko, jakby to powiedzieć, został ten stan wojny zniesiony. I dyskutowaliśmy właśnie z mężem, z Klaudią powodów, dlaczego i po co w ogóle w taki sposób prezydent Yoon postąpił. Jak wiecie, albo i nie wiecie, pewnie nie, albo się domyśleliście, albo dowiedzieliście się także z innych kanałów, że ostatnio raczej prezydent Yoon nie ma za dobrego czasu. I coraz więcej przesłanek mówiło, że raczej może pójść śladami byłej prezydentowej, czyli pani Park Geun-hye, która została odwołana ze swojego stanowiska poprzez protesty, które działy się w Seulu. Były to największe protesty przeciw władzy w Korei i prezydent tak czy siak musiała ustąpić. Później oczywiście była pani prezydent, została postawiona pod sąd, dostała wyrok, nawet była w więzieniu, ale były prezydent Yoon Jae-moon ją ułaskawił właśnie za swojego panowania tutaj w Korei. Prezydent Yoon ogólnie ostatnio nie miał dobrej pasy, ale co się dziwić, sam się o to prosił. Nawet jego żona miała parę wpadek. Jedną z takich większych wpadek to była oczywiście wpadka torebkowa, jak otrzymała torebkę właśnie od jakiegoś biskupa, z tego co pamiętam, i było to taki wydźwięk bardzo korupcyjny. Dlatego też prezydent Yoon nie miał za bardzo dobrych prasy, ale też od samego początku ja na przykład się domyślałam, że raczej ta prezydentura nie będzie najszczęśliwsza. Jest to bardzo prezydent konserwatywny, a na samym początku nawet chciał wprowadzić, zwiększyć liczbę godzin pracy, bo to jest, ten prezydent pochodzi z takiej partii bardzo pracowniczej, bardzo takiej starego typu, gdzie właśnie trzeba dużo pracować, im więcej pracujesz, tym bardziej jesteś wydajny i tym podobne, i tym podobne. I już od samego początku było dużo kontrowersji, musiał się z tego powodu wycofać. I tak jak w przypadku byłej prezydentowej i tym razem wiele protestów w Seulu się odbywało. Były to bardzo duże protesty, co prawda były podzielone. Jedne były za wsparciem prezydenta Yoon, a drugie właśnie były przeciwko prezydentowi Yoon. I jak większość się mogła domyśleć, właśnie przez to prezydent stał się troszkę niepewny i musiał jakoś uderzyć w opozycję, która także coraz bardziej naciskała na
owego prezydenta. Tak jak się domyślałam, razem z moimi bliskimi, to, że raczej ta decyzja prezydenta nie była związana z Koreą Północną. Jeżeli by była, to pewnie mógłby tą decyzję postąpić dużo wcześniej, wtedy kiedy była wielka afera właśnie z balonami z Korei Północnej oraz w tym czasie, kiedy Korea Północna zdecydowała się przystąpić do wojny Rosji z Ukrainą i wziąć stronę Rosji. Dlatego też myślę, że tutaj właśnie był duży nacisk na to, że chciał zablokować te wszystkie protesty oraz to, że prezydent chciał jakoś uderzyć w opozycję. Ile w tym prawdy? Jest ciężko teraz to wszystko określić, dlatego że teraz właśnie dzieją się najważniejsze rzeczy. Zobaczymy, czy prezydent Yoon zostanie odwołany i zobaczymy też, dlaczego tak postąpił. To są tylko moje gdybania, dlatego nie bierzcie tego sobie do serca. Możecie wziąć to jako inną perspektywę na to, co się dzieje w tym momencie. Ja myślę w taki sposób i myślę, i pewnie dlatego to też spowodowało u mnie, że aż tak mocno nie panikowałam, nie miałam jakichś takich najgorszych myśli, dlatego że raczej, tak jak mówię, wcześniej nic nie dawało żadnych sygnałów, że ten stan wojenny powinien zostać utworzony. Jakby miał być, to już by było to 2 tygodnie temu, albo wtedy, kiedy mieliśmy aferę z balonami. Myślę, że oczywiście jest to bardzo poważny temat i liczę na to, że nigdy więcej do takiego momentu w naszym życiu tutaj nie dojdzie, ale wiecie, historia lubi pisać swoje własne scenariusze, ale my musimy się starać pisać nasze własne scenariusze. I tym takim hasłem chciałabym zakończyć tą rozmowę. Nie jest to taka typowa rozmowa na tym kanale. Troszkę się stresuję, bo nie jestem pewna, jak to wszystko odbierzecie. Pamiętajcie, że przesiewać wszystkie informacje i najlepiej zbierać źródła z najlepszych, jakby to powiedzieć, nośników. Ja przesiewam, rozmawiam z mężem, rozmawiam z osobami, które tutaj mieszkają. Oczywiście ja też tu mieszkam, ale mam po prostu w tym temacie troszkę mniejszą wiedzę, więc tyle, ile mogę Wam przekazać, to przekazuję. Dziękuję Wam bardzo, że byliście w tym vlogmasie. Dziękuję za kolejne filmy, w których będziecie razem ze mną. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się słyszeć kolejnym razem. Mam nadzieję, że już troszkę mniejszym, troszkę weselszym tonie. I jeżeli lubicie też taki content bardziej informacyjny ode mnie, to dajcie znać, może kiedyś w przyszłości mogłabym to rozwinąć u mnie także na kanale. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Pa!